unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam, Mateusz Kieliszkowski. Polecam, Krzysztof Radzikowski. Dzień dobry, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku ze mną. Dziś poruszymy kilka świeżych tematów, głównie odnośnie zawodów, od mojego stanu zdrowia. Zacznijmy od tego, że zacząłem trenować, mam się już trochę lepiej, jestem po wizycie lekarskiej. Lekarz dał mi zielone światło do cięższych treningów, lecz wciąż muszę być ostrożny. Wstępnie dostałem informację, że WSM odbędzie się w tym roku na Florydzie 11 listopada, więc tak czy siak wystąpić muszę, nie mam wyboru. Będę starał się przygotowywać na te zawody z tygodnia na tydzień, coraz to ciężej. Lista zawodników wciąż jeszcze nie jest znana do końca. Pewne jest to, że top 10 z poprzedniego roku jest na pewno zaproszone. Kolejnych zawodników organizator sobie sam dobierze. Na ten moment wiem, że z nowych zawodników jest młody Luke Richardson, jest Eddie Williams, który pochodzi z Nowej Zelandii. Będzie nowy zawodnik z Estonii i kilku nowych, w sumie jeszcze nawet dokładnie tego nie znamy, ale wkrótce się dowiemy. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, finał odbędzie się 11-12 listopad na Florydzie, w tym samym miejscu jak rok temu. Sprzęt, z tego co mi wiadomo, będzie z poprzedniego roku, więc nic nowego nas raczej nie powinno zaskoczyć. Wstępne informacje na temat konkurencji to są takie, że będzie przyciąganie, nie wiadomo czego, kule, coś na barki, walizki, jok. Z tego co słyszałem, ma powrócić uchwyt Herkulesa boczny. Legendarna konkurencja. Zawody zmieniły się w tamtym roku, więc w tym roku będą tak wyglądać tak samo. Będzie 5 grup, po 5 osób, łącznie 25 osób wystartuje w Mistrzostwach Świata. Do finału wchodzi 10 najsilniejszych i będziemy mieć prawdopodobnie 5 lub 6 konkurencji. Tego jeszcze dokładnie nie znamy, znamy tylko wstępne informacje, resztę dowiemy się wkrótce. Jak już wszystkim pewnie wiadomo, na zawodach zabraknie faworyta tych zawodów. Haftora Björnssona zakończył karierę kilka dni temu po zwyciężeniu Mistrzostw Islandii. Były to jego ostatnie zawody. Nie wiadomo, czy powróci do strongmana. Na ten moment chciałby się skupić na walce z Eddiem Hallem. Wiadomo, przygotowanie będzie trwało bardzo długo czasu. Walka odbędzie się za rok w listopadzie, więc został mu jeszcze naprawdę rok ciężkich przygotowań. Po tym tak naprawdę nikt nie wie, jak postąpi Haftor. Mam nadzieję, że wróci do strongmana, że jeszcze raz będziemy mogli ze sobą rywalizować i w końcu będę mógł go dopaść. Moim największym rywalem na WSM może być naprawdę każdy, ponieważ nie lekceważymy żadnego zawodnika. Do każdego podchodzę indywidualnie, każdy zawodnik ma swoje moce, konkurencje. Zawody można ustawić w taki sposób, by każdy odpadł komu się naprawdę podoba, więc można zawody ułożyć perfekcyjnie dla jednej osoby tak naprawdę. Więc na ten moment głównie pod uwagę biorę braci Stoltman, Martinsa Licisa, Nowikowa, Briana Shaw'a, który będzie występował ponownie i z tego co mi wiadomo, chciałby zdobyć 5. tytuł, tak jak Mariusz Pujanowski miał 5 tytułów. I tak naprawdę możemy zobaczyć dużo niespodzianek, więc wszystko się może zdarzyć w tym sporcie. Kolejne zaproszenie, jakie dostałem, to zawody w Colorado, dokładnie w Denver, u Briana Shaw'a na jego prywatnej siłowni. Brian osobiście sam wykłada kasę na pulę nagród. Z tego co mi wiadomo, jak sam powiedział na filmie na YouTube, będzie to $25 000 podzielone na 10 zawodników, których on sam wyselekcjonował. Będzie to moja pierwszy raz ta podróż. Naprawdę już kiedyś wiele razy mnie zapraszał, ale nigdy jakoś do tego nie doszło. Ze względu na mój czas, na jego czas, na moje zawody, ponieważ ja znacznie częściej występowałem niż on i ciężko było mi to zgrać, po prostu żeby polecieć do niego, wrócić, wystąpić i być jeszcze wypoczętym. Więc mam nadzieję, że to się w końcu uda. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polskie, które będą się w tym roku we wrześniu, ze smutkiem chciałbym zawiadomić, że na tych zawodach niestety nie wystąpię, ponieważ jestem jeszcze w trakcie rehabilitacji, powrotu do sprawności, full sprawności. Do tych zawodów zostało mi naprawdę tylko miesiąc. Miesiąc nie jestem w stanie się przygotować idealnie. Jeśli się przygotuję, to na tyle, że wiem, że niewystarczająco, aby wygrać te zawody. Więc
albo przygotować się w 100%, albo po prostu nie pojechać na zawody wcale, ponieważ ryzykuję naprawdę bardzo, bardzo wiele. Mam kolejnych kilka bardzo ważnych imprez następnie po tych zawodach, więc wolę w 100% być sprawnym, w 100% wystartować, niż teraz jeszcze pogorszyć sytuację i zaprzepaścić ten rok. Jako gość na pewno przyjadę, ponieważ wystąpi chłopak ode mnie z siłowni, Marcel. Będę go wspierał, będę mu kibicował, więc na pewno tam się zjawię. Zrobimy kilka wywiadów do Real Farmu i miło spędzimy czas. Jestem obecnie 3 miesiące po operacji. Miesiąc po zacząłem robić nogi, tylko to mi zostało, więc tylko to mogłem robić. Od kilku tygodni zacząłem robić ramiona, bardziej bicepsy, jakiś brzuch, plecy, lecz nic na triceps, ani klatkę, ani wyciskanie na barki. Od kilku dni zacząłem delikatnie uginać na gumach ten triceps, naciągać go, ponieważ stan zapalny mi wracał, cały czas w środku rana się nie chciała goić. Lekarz zalecił mi odpoczynek, leki przeciwzapalne i antybiotyki. W ostatnim tygodniu zrobiłem pierwsze konkurencje do Mistrzostw Świata. Były to naprawdę lekkie konkurencje, ponieważ worek ważył tylko 100 kg. Przynosiłem go na odległość 40 metrów, więc to wystarczająco jak na mój pierwszy trening. Zrobiłem rzuty, które nie obciążają mojego tricepsa, moich barków. Fajna konkurencja, by to wszystko jeszcze rozluźnić. Zrobiłem kulę, ponieważ tutaj również nie wypycham nic, tylko przyciągam do siebie. Poszło mi dość sprawnie, ponieważ 135 kg poniosłem bardzo, bardzo lekko. Więc mam nadzieję, że wróży to naprawdę dobrze i że wkrótce będę mógł dodawać tych ciężarów z tygodnia na tydzień coraz to więcej, a partię triceps, jak i bark włączę w kolejnym miesiącu, czyli jeszcze odczekam na spokojnie, żeby to wszystko się zagoiło, wygasiło, żeby ból znikł i wtedy na spokojnie będę sobie wracał. Mam do zawodów, do Mistrzostw Świata 3 miesiące i te 3 miesiące bardzo, bardzo ciężko przepracuję. Z tego co mi wiadomo, w tym roku ma się odbyć jeszcze jeden Arnold Classic w Hiszpanii, Arnold Europe. Miejsce jest zmienione, nie w Barcelonie, w tym roku będzie z Sewilli. Jeśli zawody się odbędą, planuję wystartować, ponieważ jest to grudzień, więc będzie to po Mistrzostwach Świata.